Siemaneczko, w tym materiale dowiecie się, czym jest HTML, bardzo krótko opowiem o jego historii oraz poznacie podstawy działania w nim. Zapraszam. Dobra, no to czym jest HTML? HTML, czyli Hypertext Markup Language, to język znaczników, który informuje przeglądarki internetowe, jak zorganizować odwiedzone strony internetowe. Jest to taki fundament każdej strony. HTML składa się z szeregu elementów, których używa się do zamykania, zawijania lub oznaczania różnych części treści, aby wyglądały lub działały w określony sposób. Otaczające tagi mogą przekształcić treść w hiperłącze, umożliwiające połączenie z inną stroną, pochylić słowa itd. Weźmy na przykład następujący wiersz tekstu. Jestem programistą. I gdybyśmy chcieli, żeby tekst był od nowej linijki, moglibyśmy określić, że jest to akapit, umieszczając go w odpowiednim elemencie akapitu. To jest takie paragraf. W tagach HTML nie jest rozróżniona wielkość liter, czyli można zapisać wielkimi, małymi albo jakoś losowo. Dlatego też najlepszą praktyką jest pisanie wszystkich tagów małymi literami, aby zachować spójność i czytelność. Dobra, tak pokrótce historia. W 1980 roku Tim Berners-Lee, pracując w CERN, rozpoczyna pracę nad systemem informacyjnym opartym na hipertekście. W 1991 tworzy on pierwszą wersję języka HTML nazwaną HTML Tags. Zawierała ona 22 znaczniki i służyła do tworzenia bardzo prostych stron internetowych. W grudniu udostępnia on publicznie oprogramowanie do tworzenia i przeglądania stron internetowych. No i charakterystyka tego, prostota. Jest bardzo prostym językiem HTML1. Zawierał jedynie podstawowe znaczniki do formatowania tekstu, tworzenia nagłówków, list i odnośników. Jak widzimy, nie ma grafiki. W tej wersji nie było możliwości wyświetlania obrazów i innych elementów graficznych. No i ograniczona funkcjonalność. Nie oferował za dużo funkcji, które są dostępne w późniejszych wersjach, takich jak dzisiaj, tak? W 1995 roku opublikowano HTML 2.0, który opublikował znaczniki do tworzenia formularzy, tabel i obrazów. W 1997, i to jest już bardzo istotne, opublikowano HTML 3.2, który wprowadził znaczniki do stylowania stron internetowych za pomocą style, takiego tagu, i funkcjonalności strony za pomocą JavaScriptu. Dlatego to takie istotne. W 2001 roku World Wide Web Consortium W3C, czyli ci goście od standaryzacji po prostu tych stron, opublikowało XHTML, czyli to taki kod, który jest łatwiejszy do parsowania przez maszyny. W 2014 roku opublikowano HTML5, czyli ten, który jest obecnie najnowszą wersją, i wprowadził wiele funkcji takich jak multimedia, geolokalizacja i inne. HTML przeszedł dość długą drogę od swojego początku w 1989. Dziś jest to potężny język, dużo bardziej potężniejszy niż na początku, który pozwala na tworzenie bogatych, interaktywnych stron internetowych. I to jest język, którego każdy programista się powinien nauczyć i zresztą trudny też nie jest. Hej, jeśli podobał wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Dobra, przyjrzyjmy się dokładniej, z czego zbudowany jest każdy element HTML. Nasz element zawiera znacznik otwierający, tam w skrócie tag. Składa się z nazwy elementu, w tym przypadku P dla paragrafu, w innym materiale omówię dokładniej elementy, no tutaj tylko podstawy omawiam. Owinięte w otwierające i zamykające nawiasy, takie kątowe, to tam takie kwadratowe. Ten znacznik otwierający oznacza, gdzie zaczyna się element lub gdzie zaczyna działać. W tym przypadku poprzedza początek tekstu akapitowego. Treść. To jest zawartość elementu. W tym przykładzie jest to jestem programistą. Znacznik zamykający. Działa tak samo jak znacznik otwierający, z tą różnicą, że zawiera ukośnik przed nazwą elementu, czyli oznacza to, gdzie kończy się dany element. To teraz w naszym IDE zobaczmy, piszemy ten P, już automatycznie widzicie uzupełnia znacznik zamykający, piszemy to jest paragraf. No i tutaj widzicie to, jak na stronie wygląda. Jeszcze zbadajmy tam w Google Chrome, to można zbadać i widzicie, faktycznie dodało ten element. Elementy można umieszczać w innych elementach. Gdybyśmy na przykład chcieli stwierdzić, że programowanie jest super i dać mocniej słowo super, no to w naszym edytorze kodu najpierw piszemy P, piszemy to programowanie jest i później to strong i tutaj super. I zobaczmy, jak to na stronie wygląda. Patrzcie, jest takie bardziej zaznaczone.
Elementy mogą również mieć atrybuty, które zawierają dodatkowe informacje o elemencie, które nie pojawiają się nam w treści tam między tymi nawiasami. Wyglądają następująco. W tym przykładzie atrybut class z nazwą identyfikującą używaną później w stylizacji elementu. To teraz nie jest istotne. I atrybut powinien mieć spację między nim a nazwą elementu, patrzcie po PS spacja. Nazwa atrybutu, po której następuje znak równości, no tutaj to class. No i wartość atrybutu opisana w tym cudzysłowie, tutaj kosmos. Różne elementy przyjmują różne atrybuty, tutaj na przykład piłka przyjmuje wartość do kopania, a kostka do liczenia, tak. Dobra, i tutaj w naszym edytorze kodu będziemy image i najpierw jest source, czyli gdzie znajduje się dany obraz, zazwyczaj to jest na dysku. Alt, czyli opis obrazu. Width, czyli szerokość podawaną w procentach, pikselach, remach i tym podobne. No i height, czyli wysokość, podobnie jak szerokość w procentach, pikselach i tak dalej. Tutaj już dałem autoformatkę i patrzcie. No jest niby, tylko no nie ma źródła tego obrazu, ale jest. Czasami zobaczysz atrybuty zapisane bez wartości. Jest to całkowicie dopuszczalne, są to tak zwane atrybuty boolean 0,1 i one mogą mieć tylko jedną wartość, która jest zazwyczaj taka sama jak w nazwie atrybutu. Tutaj patrzcie, piszę normalny atrybut input i daje to disabled, czyli właśnie boolean i nie muszę pisać wartości w cudzysłowach. Można używać pojedynczych czy podwójnych cudzysłowów, to kwestia stylu. Upewnij się tylko, że nie mieszasz pojedynczych i podwójnych cudzysłowów. Jeśli używasz jednego typu cudzysłowu, możesz uwzględnić drugi typ w wartościach atrybutów. Dajemy tutaj zwykły cudzysłów, ten podwójny. I piszemy coś i możemy dać ten pojedynczy. O, patrzcie, i zalicz. Poszczególne elementy HTML same w sobie nie są zbyt przydatne, więc przyjrzyjmy się, jak poszczególne elementy łączą się, tworzą całą stronę HTML. No i tutaj mamy doctype HTML. Typ dokumentu, kiedy HTML był młody, tam w 92, doctypes miało działać jako linki do zestaw reguł, których strona HTML musiała przestrzegać, aby została uznana za dobry HTML. Ostatnio jest historycznym artefaktem, ale musi być uwzględniony, aby wszystko działało poprawnie. HTML, element HTML. Ten element zawija całą zawartość strony, czasami jest nazywany elementem głównym. Element head. Ten element działa jako kontener dla kodu, który chcesz umieścić na stronie HTML, czyli nie samej treści, która będzie wyświetlana widzom. Obejmuje to słowa kluczowe, opis strony, CSS do stylizacji treści, JavaScript do skryptów itd. Meta. Ten element reprezentuje metadane. Atrybut charset określa kodowanie znaków w dokumencie jako UTF-8, czyli zawiera większość znaków z większości ludzkich języków pisanych. Dzięki temu ustawieniu strona może teraz obsługiwać dowolną zawartość tekstową, która może zawierać. Nie ma powodów, aby tego nie ustawiać i może to pomóc uniknąć niektórych problemów w późniejszym czasie. Title, czyli tytuł strony, który będzie wyświetlany na karcie przeglądarki, której strona jest ładowana, albo też do opisania strony, gdzie jest dodawana do zakładek. Tutaj patrzcie, ustawiłem i jest tutaj tytuł jakiś. No i element body zawiera całą zawartość wyświetlaną na stronie dla użytkownika, w tym tekst, obrazy, filmy, gry, jakieś tam ścieżki, czy tam cokolwiek innego. Oczywiście zamykamy stronę znaczkiem zamykającym. Znaki, nieważne ile ich używacie, interpretator HTML redukuje każdą sekwencję białych znaków do pojedynczych spacji podczas renderowania kodu, czyli po prostu wyjdzie tak samo. Po co więc używamy dużej ilości białych znaków? No dla czytelności, żeby po prostu łatwiej to rozróżnić. Najpierw piszemy mniej białych znaków, patrzcie. I później dajemy więcej, jeszcze na nowych linijek. Jest to, tutaj jest akurat mniej czytelne, ale zazwyczaj jest to po prostu bardziej czytelne. A zaraz damy. No tutaj już autoformatka w ogóle daje inaczej. Ale zobaczmy, interpretator HTML, tutaj jakiś błąd, da po prostu tak samo. Więc po prostu dla czytelności.
HTML posiada mechanizm pisania komentarzy w kodzie. Przeglądarki ignorują te komentarze, skutecznie czyniąc je niewidocznymi dla użytkownika. Celem komentarzy jest umożliwienie dołączenia notatek do kodu w celu wyjaśnienia logiki czy kodowania. Bardzo przydatne, jeśli wracasz do bazy kodu po dłuższej nieobecności na tyle długo, że nie pamiętasz jej całkowicie. Zobaczmy, jak to się pisze. Najpierw piszemy normalny, nie komentarz, tam w paragrafie. I teraz komentarz chcemy dać. No to dajemy takie, no to co widzicie i piszemy komentarz, to akurat piszę ręcznie. I teraz chcę skrótem to robić, no to piszę byle co, daję skrót tam na Macu, no to jest command i ten slash. No i jest komentarz. Zobaczmy, jak to wygląda i patrzcie, tylko jedno wyświetla, czyli komentarze pomija. Jeśli chcecie się dowiedzieć o tym, w czym ja edytuję kod, czyli w IDE, to zapraszam do tego materiału. Nie zapomnijcie dać też suba i lajka. Na razie.